Cześć! Podczas wyprawy pojawiło się dużo pytań na temat, w sumie na różny temat, więc dzisiaj postaram się na te wszystkie pytania odpowiedzieć w takim jednym zbiorczym Q&A. Zapraszam! Pytania podzieliłem na kilka kategorii. Możecie je zobaczyć na timeline'ie i jeśli któryś temat Was szczególnie interesuje, przejść od razu do niego albo oglądać całość, bo wydaje mi się, że pytania, które wybrałem, często się powtarzały i w sumie powinny Was zaciekawić. Słońce trochę świeci mi w oczy, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkoda. Zacznę od pytań z kategorii dlaczego USA? Pierwsze pytanie, skąd pomysł na USA? Ten pomysł narodził się w zasadzie na początku mojej przygody z bikepackingiem, kiedy odbyłem już swoją pierwszą podróż i na YouTubie coraz więcej takich filmów mi się pokazywało z kategorii właśnie bikepackingowej i wyświetlił mi się film o trasie, która się nazywa Great American Rail Trail. Zaciekawiło mnie to i jak trochę o tym poczytałem, okazało się, że przejeżdżanie Stanów to jest taka dość, bym powiedział, popularna rzecz w świecie rowerowym i że tych tras przejazdu jest przynajmniej kilka. American Rail Trail jest właśnie jedną z nich. I tak mnie to zaciekawiło, tak mnie zainspirowało, że stało się moim marzeniem, można powiedzieć, żeby właśnie przejechać Stany Zjednoczone. Następne pytanie. Kiedy rozpocząłeś całe przygotowania do wyprawy? Zakup biletu, planowanie trasy, ekwipunek. W zasadzie przygotowania rozpocząłem jeszcze w zeszłym roku, bo już w zeszłym roku zamówiłem bagażniki i już wtedy miałem w głowie, jakim setupem chciałbym przez te Stany przejechać. Bilety kupiłem w lutym i tak naprawdę to już było takie przypieczętowanie tego, że no naprawdę jadę przejechać te Stany i już wtedy zacząłem przygotowania takie poważne. Wtedy się skontaktowałem z Babylegs, żeby uszyć torby. Wtedy też zacząłem już dokładnie planować trasę, bo wcześniej miałem w głowie, że chciałbym pojechać tym American Rail Trail, no ale powiedzmy to była taka baza tylko, a już dokładne planowanie trasy to już był ten rok. No i też zacząłem kupować po kolei cały ekwipunek. W zasadzie do samej wyprawy dokupowałem jeszcze kolejne rzeczy, żeby to wszystko do kupy złożyć. Trzecie pytanie z tej kategorii. Dlaczego taka, a nie inna trasa? Tak jak powiedziałem, moją bazą był ten Great American Rail Trail, ale potem, no oczywiście miałem swoje jakieś przemyślenia na ten temat i chciałem konkretne rzeczy też zobaczyć, więc tą trasę edytowałem. Bardzo dużą zmianą było wprowadzenie Niagary do trasy, bo to zmieniło w zasadzie cały początek trasy. No i dodanie kolejnych parków narodowych to też zmieniało zdecydowanie trasę i tak naprawdę ta trasa się rozrastała koniec końców. Kolejne pytanie, czy jeśli miałbyś coś zmienić na trasie przez USA, to co byś zmienił? Wydaje mi się, że dodałbym północną Dakotę i park Theodora Roosevelta, a to z tego względu, że krajobraz tam jest zbliżony do tego, jak wygląda krajobraz w Badlands National Park, a tam mi się bardzo podobało, więc więcej takiego krajobrazu na pewno bym docenił i na pewno by mi się bardzo dobrze tam spędzało czas. No i kolejne pytanie. W którym miejscu chciałbyś zostać dłużej i zwiedzać? Wydaje mi się, że parki narodowe. W parkach narodowych i tak się zatrzymywałem na te 2-3 dni. W Yellowstone, Grand Teton czy Glacier National Park. Ale wydaje mi się, że można by było zostać dłużej. Szczególnie w Glacier National Park, gdzie bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że gdybym wiedział, że dojadę do Wybrzeża i do Seattle tak wcześnie, to bym sobie jednak trochę przedłużył ten pobyt. No ale
dzięki temu mam gdzie wracać, także chyba tego jednak nie żałuję aż tak. No i sekcję dlaczego USA mamy zakończoną. Przechodzimy do sekcji, która wydaje mi się, że bardzo Was zainteresuje, a mianowicie koszty. Więc takie pytanie zbiorcze, jeśli chodzi o koszty, ile wydałem, jakie są ceny jedzenia i co zakładałem przed wyprawą. Przed wyprawą zakładałem, a przynajmniej chciałem, żeby mój budżet dzienny wynosił około $20. No to się nie udało. Całość kosztowała mnie prawie 22 000, co i tak wydaje mi się, że jak na 3 miesiące w Stanach jest ceną bardzo niską. Ale jeśli chodzi o jedzenie, to rzeczywiście jedzenie było droższe niż się spodziewałem. No jeśli kanapka kosztuje około $10, no to jednak ciężko za te $20 dziennie przeżyć. Wiadomo, można by to było zrobić oszczędzając, jedząc najtańsze rzeczy, ale stwierdziłem, że jestem pierwszy raz w Stanach i chcę po prostu spróbować takich rzeczy, które są fajne w danym regionie i nie będę jakoś się pod tym względem jedzeniowym ograniczał. Jeśli chodzi o cały koszt, najważniejsze tutaj było jednak cięcie kosztów przez noclegi. Moje podejście do podróżowania jest takie, że nocleg to jest coś, co nie przynosi żadnej dodatkowej wartości, więc na tym można i w zasadzie trzeba oszczędzać. I tutaj to cięcie kosztów w zasadzie udało się perfekcyjnie, bo na całe noclegi wydałem raptem $70 przez całą wyprawę, więc w zasadzie to jest nic. Dodatkową rzeczą, którą możecie ciąć koszt podczas wyprawy przez USA, jest woda, bo w zasadzie wszędzie jest bardzo dobra woda z kranu, więc wodę po prostu możecie sobie uzupełniać w ten sposób, nie kupując wody takiej butelkowanej. Przez całą wyprawę nie kupiłem ani razu wody butelkowanej, nie miałem ani razu problemu z żołądkiem, także wydaje mi się, że to też o czymś świadczy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o koszty. A, jeszcze powiem Wam, jak wygląda to rozbicie. Ubezpieczenie kosztowało mnie 1600, loty kosztowały mnie 3500 z Europy do USA i z powrotem, a w Stanach mniej więcej wyszło mi pomiędzy 16 a 17 tysięcy, dokładnie teraz nie pamiętam. No i pytanie, czy planowałeś budżet i się w nim zmieściłeś? Zakładałem, że chciałbym się zmieścić w 20 000 złotych. Wyszło mi, tak jak powiedziałem, około 22, tam 21 z czymś, więc trochę go przekroczyłem, aczkolwiek no nadal jest to, tak jak powiedziałem, dość niewiele. Przechodzimy do kolejnej kategorii, noclegi. To na pewno Was interesuje, jako że noclegi udało mi się ogarnąć bardzo tanio, to powiem Wam po prostu, jak to zrobić. Podczas wyprawy miałem 44 noclegi z warm showers, 10 noclegów na dziko, 10 noclegów u znajomych i 18 razy spałem na kempingu. Jeśli chodzi o warm showers, pokażę Wam, jak to wygląda na ich stronie i jak się po prostu tych hostów szuka, bo to na pewno Was ciekawi. Tak wygląda strona główna portalu Warm Showers. No a żeby wyszukać sobie tutaj nocleg, musimy kliknąć w zakładkę Search, gdzie pojawiają nam się wszyscy zarejestrowani użytkownicy. Możemy sobie oddalić, no i spojrzeć, w którym miejscu byśmy tego noclegu chcieli szukać. No zobaczmy może środkowe Stany, okolice Louisville, miasteczko Santa Claus, piękna nazwa. No i jest jedna osoba, która tutaj ma konto na portalu Warm Showers. Patrzymy, 12 komentarzy, czyli dość aktywny użytkownik. Czytamy opis i jeśli wszystko nam się tutaj podoba, send message, piszemy do tej osoby wiadomość, no i czekamy na odpowiedź, czy ta osoba nas zaakceptuje. Ja zazwyczaj pisałem tak 2-3 dni wcześniej, żeby dać tej osobie czas na odpowiedź, no i żeby też mieć jakiś jeszcze bufer czasowy, może napisać do kogoś innego w danej okolicy.
Rejestracja kosztuje $30, ale jest to opłata jednorazowa. Też jak zobaczycie, w Polsce wcale tych worm showersów dużo nie ma, więc jeśli chcielibyście rozwijać tą rowerową społeczność w Polsce, jeśli chcielibyście mieć gości z całego świata, bo naprawdę ludzie z całego świata jeżdżą przez Polskę, to naprawdę jest to świetna okazja. Może ktoś mnie ogląda z Działdowa. W Działdowie nie ma żadnego worm showersa, jest tylko Lidl, więc na pewno ktoś, kto jedzie przez świat, chciałby mieć możliwość spania w Działdowie. Jeśli chodzi o worm showers, tutaj największą zaletą jest to, że spędzamy czas z lokalsami i naprawdę już pomijając to, że jest to nocleg za darmo, poznajemy bardzo ciekawych ludzi, bo poznajemy ludzi, którzy też jeżdżą na rowerach, też jeżdżą wyprawy. Nie wszyscy, ale część z nich. I po prostu też poznajemy bardzo otwartych ludzi, którzy nie boją się zaprosić obcych do swojego domu, więc naprawdę bardzo polecam ten sposób nocowania. Ja jestem wielkim fanem społeczności Warm Showers. Chętnie też nocuję ludzi, którzy przejeżdżają przez teren, gdzie ja mieszkam. Paru gości już miałem i zawsze są to mega fantastyczni ludzie. Czasami zdarzają się dziwni, ale ta dziwność jest taka interesująca, a nie straszna, bym powiedział. Jeśli chodzi o kempingi, to co mnie bardzo zaskoczyło, to jest bezpieczeństwo na kempingach, bo są one naprawdę bardzo bezpieczne. Zostawiałem rower na całe dnie na tych kempingach w parkach narodowych i nigdy nic mi nie zginęło, nigdy nic nikt nie ruszył. Także jeśli chodzi o kempingi w Stanach, bardzo są bezpieczne. Przynajmniej te w parkach narodowych, no bo z tymi miałem styczność. Jeśli chodzi o prywatne takie kempingi, no to na takim kempingu spałem tylko raz i to było w Wyoming, teren dość taki mało zurbanizowany, więc też czułem się bardzo bezpiecznie. Jeśli chodzi o koszt kempingów, no to w parkach narodowych jako rowerzyści jesteśmy bardzo uprzywilejowani, bo dostajemy takie miejsce, które się nazywa Hiker Biker i ono kosztuje chyba 1/3 ceny normalnego miejsca, z tego co pamiętam, i takie miejsce nie podlega rezerwacji, także po prostu przyjeżdżacie i prosicie o to miejsce, nie martwiąc się o to, czy dojedziecie tego dnia, czy następnego. Po prostu przyjeżdżacie i to miejsce powinno dla Was być. Raczej nie wydaje mi się, żeby ktoś Was wyganiał, nawet jeśli będzie tych miejsc hiker-biker brakowało. Chociaż jak ja byłem, to tych miejsc było zazwyczaj tak wiele, że pozostawało kilka przynajmniej zawsze pustych. Jeśli chodzi o koszt kempingu w parkach narodowych, no to takie miejsce hiker-biker, ono kosztuje od 8 do 13-14 dolarów w zależności od parku narodowego. Jeśli chodzi o kempingi, możecie jeszcze powiedzieć, 18 razy na kempingu i tylko 70 dolarów? No ale też nie zawsze za ten kemping płaciłem, bo na przykład w Nebrasce czy w Stanach, w których to zaludnienie jest mniejsze, często te kempingi to były takie kempingi przy parkach miejskich i tam w zasadzie bardzo często ja byłem jedyną osobą, która na tym kempingu jest. Zresztą widzicie to na niektórych filmach. No i tam często to wyglądało tak, że ten kemping był albo za darmo, albo zapłata była w zasadzie dobrowolna, albo nie było nikogo, kto tą zapłatę mógłby ode mnie odebrać. Także tych kempingów, gdzie ja płaciłem za nocleg, no to w zasadzie ten jeden w Wyoming, a poza tym tylko kempingi w parkach narodowych. Następną kategorią z noclegów jest spanie na dziko. No i tutaj polecam Wam do szukania tego typu miejscówek w Stanach stronę ioverlander.com. To jest strona głównie dla motocyklistów i ludzi podróżujących kamperami, ale jeśli ktoś się wbije na jakąś miejscówkę kamperem, no to Wy z namiotem też spokojnie się tam zmieścicie. I tam są oznaczenia właśnie takich miejsc w National Forest czy Public Lands, w których po prostu można legalnie się rozbijać na dziko. Oczywiście można się też rozbijać na dziko wszędzie indziej, gdzie Was nikt nie znajdzie. Aczkolwiek w tych środkowych Stanach, szczególnie w Wyoming, wydaje mi się, że jest to trudne ze względu na to, że
Wszystko jest ogrodzone. Wzdłuż drogi zawsze jest drut kolczasty. No i teren jest bardzo odsłonięty, więc tutaj to jest taki teren, gdzie mogłoby być ciężko. Słyszałem też, że przy trailach ludzie się rozbijają po prostu, gdy zapada już zmrok. Rozbijać się przy trailu, rano się składacie i raczej nikt wam za to głowy nie urwie. Następne pytanie w kategorii noclegi to jest higiena. Jak dbałem o higienę podczas wyjazdu? No i tutaj w zasadzie w zależności od tego, gdzie nocowałem, no to są różne opcje, tak? No bo jeśli nocuje się z warm showers, no to ciepły prysznic to jest obowiązkowy i oczywiście łazienka, także tu nie ma problemu. A jeśli śpimy na dziko lub w parkach narodowych, na kempingach, no to zazwyczaj tego prysznica nie ma i trzeba sobie radzić w inny sposób. Ja zazwyczaj miałem ze sobą tą swoją dużą litrową butelkę, którą brałem jako taki swój mini prysznic i w zasadzie ten litr wody wystarczał mi, żeby się umyć. Jeśli są krzaki gdzieś w okolicy, no to nie ma problemu, możemy się umyć w całości, chowając się właśnie w krzakach. A jeśli nie ma krzaków, no to ja stosowałem taką metodę, gdzie myłem się w spodenkach, a resztę w namiocie, wilgotna chusteczka i te części, które się publicznie nie nadają do pokazywania, już w zaciszu namiotu też można umyć i w ten sposób zadbać o higienę, nawet jeśli nie ma krzaków czy czegoś takiego. Ostatnie pytanie z kategorii noclegi. Czy nocując w namiocie łapałeś kleszcze? Jak się zabezpieczałeś? Podczas wyprawy na szczęście nie złapałem żadnego kleszcza. Stosowałem mugę i wydaje mi się, że to działało dość dobrze. Pryskałem siebie, pryskałem też wejście od namiotu, żeby to też odstraszało i komary, i kleszcze. Także to działało bardzo dobrze. Przechodzimy do kolejnej kategorii, czyli moje relacje z Amerykanami. No i pierwsze pytanie. Jak Amerykanie reagują na rower? Dawniej u nich był to środek transportu typowej biedoty. Amerykanie odnosili się do mnie bardzo dobrze. Byli zawsze bardzo otwarci, ciekawi i bardzo pozytywni. Także ja mam bardzo pozytywne odczucia, jeśli chodzi o to, jak Amerykanie odnoszą się do takich osób podróżujących i nawet nie zdarzyło mi się ani razu, żeby ktoś do mnie podszedł i był w jakiś sposób negatywnie nastawiony. Zawsze to jest bardzo pozytywne. Generalnie powiem wam, że jeśli jesteście uśmiechnięci, wyglądacie dość porządnie, to Amerykanie będą ciekawi, co robicie. I na pewno, jeśli będą ciekawi, co robicie, na pewno zagadają do was. A jeśli mówicie jeszcze dobrze po angielsku, no to już w ogóle wtedy ta rozmowa niewątpliwie się będzie kleiła. Jeśli powiecie, że jesteście z Europy, dodatkowo macie plusa. Także po prostu w Ameryce warto się uśmiechać. A szczególnie jak już się dowiadywali, że jestem z Europy i Polski, no to już w ogóle byli zaciekawieni. Po pierwsze, gdzie jest Polska? Nie, no, żartuję. Byli zaciekawieni, dlaczego jadę przez Stany, co mnie skłoniło do tego i zawsze ta rozmowa była bardzo miła. Kolejne pytanie. Czy trafił ci się pick-up, który jechał przy tobie i robił zasłonę dymną, tak zwany rolling coal? No niestety trafił mi się. Trafił mi się z 3-4 razy może, ale to było już w zachodniej części USA. Rzeczywiście tam tych pick-upów jest dużo i czasami zdarzały się takie śmieszki, którzy stwierdzali, że no to jest zabawne obdymić rowerzystę, więc tak, kilka razy się to niestety zdarzyło. A już wam pokazuję, jak to wygląda. Kolejne pytanie. Kultura kierowców. Powiem wam szczerze, że byłem pozytywnie zaskoczony tym, jak Amerykanie przestrzegają przepisów. Na skrzyżowaniach często mi machali, żebym jechał, przepuszczając mnie. Ograniczeń prędkości raczej przestrzegają. Im dalej na zachód, tym było gorzej. I w Idaho i w zachodniej Montanie czułem naprawdę tak jakby presję ze strony kierowców, ale poza tym
byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym, jak przestrzegają przepisów. W Iowa pamiętam, że tam jest taki dość pagórkowaty teren i wiele razy, w zasadzie większość razy, kiedy dojeżdżałem do tego szczytu wzniesienia, samochód za mną czekał, aż przekroczymy szczyt, żeby zobaczyć, czy po drugiej stronie coś jest, czy nic nie ma i można jechać. Na pewno też pomaga to, że w zasadzie wszędzie, gdzie byłem, były pobocza. Minusem jest to, że pobocze są zazwyczaj brudne i na poboczu łatwiej jest złapać kapcia, więc gdy ruch był bardzo mały, jechałem drogą i na pobocze wjeżdżałem tylko gdy coś jechało na przykład z tyłu. Kolejne pytanie. Czy miałeś jakieś dziwne przygody? Ludzie trafiali się podczas wyprawy bardzo różni, ale z takich najdziwniejszych przygód to jak jechałem autostradą w Montanie, bo to był jedyny sposób, żeby pokonać pewien odcinek pomiędzy miastami i z daleka zobaczyłem jakąś taką choinkę, świateł. Gdy się zbliżyłem, okazało się, że to rowerzysta i po pewnym czasie go dogoniłem. Świecił się niesamowicie, jak taki znak, żeby zmienić pas ruchu, coś takiego. Jak dojechałem, okazało się, że ma głośnik na swoim rowerze, więc oprócz tych lampek jeszcze cały czas głośna muzyka wokół niego była. Okazało się, że koleś jest z Kanady, też jedzie przez USA, ale z jakiegoś powodu jechał autostradami. Dodatkowo przy sobie miał na wierzchu gaz pieprzowy z jednej i pistolet z drugiej strony, także jak to zobaczyłem, trochę mnie zamurowało. Parycja tego dżentelmena też nie skłaniała do jakichś pogaduszek, więc zamieniliśmy kilka zdań i ja pojechałem swoją drogą. To było bardzo dziwne spotkanie, a ciekawe jest to, że spotkałem go jeszcze raz ponad miesiąc później na wybrzeżu Pacyfiku. Pozdrawiam pana Kanadyjczyka. Następne pytanie. Czy próbowano ci sprzedać narkotyki? Nie. Kolejne pytanie. Ścieżki rowerowe. Jak to wygląda? Bo mam wrażenie, że masz tylko ścieżki albo po jakichś rezerwatach krajobrazowych i parkach turystycznych jedziesz. Rzeczywiście w tej pierwszej części tych ścieżek było bardzo dużo. Czy Erie Canal Trail, czy inne traile. No jak widzieliście, bardzo fajnie to wygląda, bo jest poprowadzone w kompletnej separacji od ruchu drogowego. Traile są w zasadzie budowane na takiej architekturze zastanej w głównej mierze, czyli dawne tory kolejowe, na przykład kanały. I bardzo fajnie to funkcjonuje, bo jednak daje to sporo oddechu od ruchu samochodowego i jest przyjemne. Można jechać sobie wolniej. Bardzo, bardzo polecam. Jeśli chodzi o procentowo, ile mi wyszło traili, no to myślę, że to jest tak z 10-15%. Bo w tej początkowej części było tego dość sporo, ale jednak potem już od środkowych stanów w zasadzie tych traili było bardzo, bardzo mało. Dobrze, no i główne kategorie mamy zakończone. Teraz mam jeszcze sporo takich pytań, których do żadnej kategorii nie zakwalifikowałem i na nie teraz odpowiem. Co jest najtrudniejsze w tak długiej podróży samemu? Czy nie było to męczące? Powiem wam, że ja bardzo lubię jeździć sam. I to, że jestem na siodełku 8 godzin i z nikim nie rozmawiam, zupełnie mi nie przeszkadza i nie męczy. Fajne tutaj było to, że bardzo dużo czasu spędzałem z ludźmi wieczorami, czyli warm showers, czy też na kempingach spotykałem osoby, z którymi sobie mogłem pogadać. Także to było bardzo fajne i dzień jazdy bez rozmawiania z nikim zupełnie mi nie przeszkadzał, no bo wieczorem się wygadałem. Kolejne pytanie, planowanie trasy. Do planowania trasy używałem głównie Komoota, oczywiście też i Google Maps czasami, żeby sobie zobaczyć, czy coś ciekawego nie ma w okolicy, albo jakąś knajpkę dobrą znaleźć. Także jeśli chodzi o Komoota, dowiedziałem się, że Komoot nie ogarnia amerykańskich baz wojskowych i za każdym razem, kiedy mógł, to przez tą bazę wojskową chciał mnie kierować. Zdarzyło się to chyba ze 3 razy i 3 razy tą bazę wojskową musiałem objeżdżać, bo za każdym razem z jakiegoś powodu panowie wojskowi nie chcieli mnie do tej bazy wpuścić. Kolejne pytanie. Ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie miałem z Ergo Hestii na świat. Zapłaciłem za nie 1600 zł, jak wam mówiłem, na całe 3 miesiące i jego wartość to chyba było 3 miliony złotych.
jeśli chodzi o koszty leczenia, jakie to ubezpieczenie pokrywało. I powiem Wam, że z tego ubezpieczenia jestem bardzo zadowolony, bo gdy chciałem pójść do ortopedy w Chicago, to ubezpieczenie zadziałało naprawdę bardzo dobrze. Zadzwoniłem, oni mi umówili wizytę. Też bardzo ważne, że przez stronę internetową można zadzwonić, nie trzeba używać sieci komórkowej, także nie ponosi się tutaj dodatkowych kosztów, a cała korespondencja potem już się odbywała przez WhatsAppa, także też bardzo spoko. Pieniądze za ortopedę też bardzo szybko zwrócili, także ogólnie spoko. Kolejne pytanie. Kręcenie dronem w USA. Gdzie można, gdzie nie można i jakie jest prawo? Jeśli chodzi o kręcenie dronem w USA, to największym dla mnie problemem było to, że nawet w małych miasteczkach są lotniska i przy tych lotniskach nie można oczywiście latać, a czasami ta strefa zakazana obejmowała swoim zakresem całe to miasteczko, przy którym to lotnisko było. W dużych miastach było o tyle łatwiej, że te lotniska zazwyczaj były trochę dalej od centrum i mniejszy to był problem. W parkach narodowych nie można w ogóle latać dronem. No a jeśli chodzi o prawo, to ono jest takie dość, bym powiedział, nieczytelne, bo do użytku rekreacyjnego można sobie tymi małymi dronami latać bez żadnych pozwoleń, zezwoleń i rejestracji. A jeśli na lataniu dronem zarabiamy, tutaj zaczyna się robić bardzo duży problem, bo trzeba zdawać dość drogi egzamin. Z tym zarabianiem to jest taka kwestia dość umowna i ja nie zarabiałem będąc w Stanach na lataniu dronem, więc latałem na tych zasadach rekreacyjnych. Nikt nigdy nie zwrócił mi uwagi i tak to działa. Jeśli chodzi o to, jak sprawdzić, gdzie można latać, czy w danym miejscu można latać, używałem takiej aplikacji Before You Fly, która po prostu sprawdza, czy w danej lokalizacji można, czy nie można latać. Kolejne pytanie, jaka karta SIM na USA? Ja polecam Mint. Za $100 miałem na te 3 miesiące nielimitowany internet i to działało bardzo dobrze. Musicie tylko pamiętać, Mint korzysta z nadajników T-Mobile, także T-Mobile nie ma swoich nadajników w Nebrasce. Nie mam pojęcia z jakiego powodu. Także w Nebrasce to jest taka czarna dziura i tam nie będziecie mieli zasięgu nawet w miastach, co było dla mnie mega dziwne. No aczkolwiek tak jest. Pokażę Wam, jak wygląda mapka pokrycia siecią Stanów przez właśnie T-Mobile. Kolejne pytanie. Ile ważył rower z wyposażeniem? 30 kg. Jak skończyła się historia uszkodzonego roweru? Jak pamiętacie, jak wracałem ze Stanów, no to mój rower był 2 razy otwierany i karton tego nie wytrzymał. Rower też nie był traktowany delikatnie, no i widelec z przodu został lekko wygięty. Jako że rower jest stalowy, udało się to naprawić. Serwis rowerowy po prostu odgiął mi ten kawałek i wszystko, jak się wydaje, działa tak jak powinno. Kolejne pytanie, czy wyprawa była w ramach długiego urlopu, czy w międzyczasie pracowałeś? Jestem na swojej działalności, także w międzyczasie pracowałem, aczkolwiek wszystkie takie sprawy, które miałem do ogarnięcia przed wyprawą, to ogarnąłem i na wyprawie robiłem tylko po prostu rzeczy, które takie się pojawiały i nie mogły czekać. Nie było tego na szczęście dużo i co mogłem, to po prostu przesuwałem po wyprawie. Jaki konkretnie model MacBooka ze sobą zabrałeś? Czy jesteś z niego zadowolony? Mój MacBook to jest MacBook M1R, 13 cali, bardzo lekki, wytrzymały, bardzo polecam. Do montowania filmów nadaje się perfekcyjnie. Kolejne pytanie, w jakim programie montujesz? Montuję w Adobe Premiere Pro, do tego programu jestem przyzwyczajony, jak i do całego pakietu Adobe i na razie nie zamierzam tego zmieniać. Co byś teraz zmienił w ekwipunku, jaki zabrałeś? Chyba nic, wszystko działa, także kolejne wyprawy chyba będę jechał tym samym zestawem. Czy byłeś przygotowany na gorszą pogodę? Na przykład pada deszcz codziennie przez tydzień. Miałem kurtkę goreteksową ze sobą, więc poniekąd na deszcz byłem przygotowany. Aczkolwiek tego czasu miałem
na tyle i ten deszcz padał na tyle rzadko, że w pewnym momencie uznałem, że jeśli będę miał deszczowy dzień, to po prostu nie będę jechał. A jeśli ten deszcz jest taki przelotny, no to po prostu się zatrzymuję. I jeden dzień rzeczywiście zatrzymałem się z powodu takiego, że miał przez cały dzień padać deszcz i ze 2-3 razy zatrzymałem się, żeby przeczekać. I za każdym razem no to działało na tyle, że nie jechałem potem mokry. Kolejne pytanie, jaki jest Twój wymarzony rower? Kto widział odcinek z Seattle, no ten wie. Oczywiście Tytan. Na razie Stal jest ok, ale myślę, że takim docelowym rowerem to jest rower tytanowy dla mnie. Co najbardziej zapamiętasz z wyprawy? Tych momentów naprawdę mógłbym wybrać dużo, ale na pewno takim szczególnym był Badlands National Park. Z wyprawy chyba najbardziej zapamiętam Badlands National Park, no bo raz, że te wielkie burze, które w nocy nie dawały mi spać i które zmuszały mnie do tego, żebym się ewakuował z namiotu. 2 piękne widoki, niepowtarzalne krajobrazy i no, przepiękna po prostu sceneria. No to na pewno zapamiętam na długo. No i ostatnie pytanie, jakie nam zostało. Co dalej? Jaki będzie kolejny wyprawowy kierunek? No i muszę Wam powiedzieć szczerze, że nie wiem, bo całą energię i siłę włożyłem w tą wyprawę przez Stany Zjednoczone, która de facto miała być wyprawą mojego życia. No ale teraz tak głupio by było. Zrealizowałem wyprawę życia i co? I już nie będzie dużych wypraw? No chyba nie, no chyba trzeba będzie kolejne jakieś grube wyprawy planować. Aczkolwiek na razie nie wiem jeszcze, jaki kierunek wybiorę. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach, może mnie to zainspiruje. Na pewno na jesieni chciałbym jeszcze zrobić jakąś małą serię z Polski, w trochę może innej formule niż to, co widzieliście ze Stanów. Zobaczymy, czy te materiały Wam się spodobają. A jeśli chodzi o przyszłe wyprawy, no to cóż, no mam w głowie kilka kierunków. Wielka Brytania, bardzo Szkocja mi się podoba, więc to byłby taki kierunek, który na pewno chciałbym zrealizować. Fiordy, Norwegia, Nordkap, to na pewno też by było bardzo interesujące. No ale też powiem Wam, że tak podświadomie zaczynam patrzeć na mapę i myśleć, jakich kawałków brakuje mi, żeby jednak objechać ten świat dookoła, bo już sporo tych elementów układanki mam złożonych. No ale teraz już zostają głównie ciężkie fragmenty, więc o to będzie coraz trudniej. Ale to są na razie tylko takie plany pisane po wodzie i jeszcze daleko do jakiejkolwiek formalizacji tych planów. Na pewno Wasze wsparcie, Wasze subskrypcje i to, że oglądacie, będzie dla mnie jakimś motorem kolejnych działań i na pewno to mnie też będzie motywowało do tego, żeby tych materiałów dla Was robić coraz więcej. Kanał przekroczył już 1000 subskrypcji, także dziękuję Wam bardzo za to. W związku z tym też poniżej możecie już teraz znaleźć przycisk Wspieraj. Jeśli podobają Wam się moje materiały, chcielibyście tych materiałów więcej, no to jest prosty sposób, żeby to się zadziało. Także pod spodem przycisk do wsparcia. Tym możecie mi pokazać, że materiały Wam się podobają i po prostu, że chcecie ich więcej. Także przycisk Wspieraj na dole i możecie działać. Mam nadzieję, że tym Q&A odpowiedziałem na Wasze pytania odnośnie wyprawy. No a jeśli macie jakieś pytania, na które nie odpowiedziałem, no to wiadomo, sekcja komentarzy jest zawsze dostępna. Ja na komentarze będę się starał też odpowiadać, także jeszcze nic straconego. A na dzisiaj kończymy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Polecajcie też kanał znajomych, żeby było nas tu coraz więcej. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia już wkrótce.